Cześć, ja jestem Hindus i witam Was serdecznie na moim kanale Pamiątki, czyli rusztowania wspomnień. Jeżeli nie znudziła Wam się jeszcze tematyka morska, to zapraszam Was na kolejne słuchowisko, tym razem poświęcone niemieckiemu pancernikowi, który przysłużył się w pewnym stopniu odbudowie powojennej Polski. Zapraszam. Na powracających po wojnie do Gdyni mieszkańców czekał osobliwy widok. Wejście do gdyńskiego portu tarasował potężny wrak niemieckiego pancernika Gneisenau. Nawet bez znacznej części zniszczonego w trakcie alianckiego bombardowania dziobu mierzył prawie 200 metrów długości i 30 metrów szerokości. Choć Niemcy osadzili go na dnie portu, jego pokład i część burt nadal wystawała ponad powierzchnię wody. Wielkie nadbudówki, wieże pancerne i charakterystyczny komin wznosiły się na kilkanaście metrów nad główki falochronów. Ogromny wrak przegradzał główne wejście do gdyńskiego portu, zupełnie uniemożliwiając ruch statków. Żeby jak najszybciej odblokować jego funkcjonowanie, konieczne było utworzenie drugiego, północnego wejścia. Udało się tego dokonać w stosunkowo krótkim czasie tylko dlatego, że takie rozwiązanie zaprojektowano już przed wojną. Niemcy, rozbudowując w trakcie okupacji gdyński port, żeby następnie wykorzystać go jako bazę remontowo-zaopatrzeniową Kriegsmarine, nie zdawali sobie sprawy, że kesony w tym miejscu zostały tylko zakotwiczone, a nie zalane. Natomiast wrak stał się swoistą atrakcją turystyczną. W pierwszych latach po zakończeniu wojny, zimą, gdy port zamarzał, mieszkańcy chętnie urządzali sobie do niego piesze wycieczki. Historia budowy i operacji, w których brał udział pancernik Gneisenau w trakcie II wojny światowej, to temat na osobny odcinek. Tutaj warto jednak wspomnieć, kiedy i po co okręt znalazł się w Gdyni. 12 lutego 1942 roku w ramach operacji Cerberus Gneisenau wraz z okrętami Scharnhorst i Prinz Eugen przedarł się z bombardowanego przez RAF portu w Breście do Kilonii. Na wysokości Terschelling na wybrzeżu Holandii pancernik został jednak uszkodzony przez bliski wybuch miny magnetycznej, która spowodowała uszkodzenia w pobliżu rufowej części jednostki. Okręt skierowano więc do suchego doku w Kilonii w celu wykonania prac remontowych. Nim jednak pancernik opuścił stocznię, w nocy z 26 na 27 lutego 1942 roku brytyjskie samoloty wykonały silny nalot na Kilonię, starając się wyłączyć z akcji możliwie dużo cumujących tam okrętów Kriegsmarine. Jedna z bomb trafiła w dziobowy pokład Gneisenaua. Potężna eksplozja zapaliła ładunki w magazynie prochowym i wysadziła 1500-tonową wieżę Anton z podstawy, jak również poważnie uszkodziła całą część dziobową jednostki. Zginęło 112 marynarzy, a okręt uratowano przed trawiącym dziób pożarem jedynie dzięki pospiesznemu zalaniu doku, w którym się znajdował. Kilka tygodni później, 4 kwietnia 1942 roku, prowizorycznie wyremontowaną jednostkę przeholowano w asyście starego pancernika Schlesien z Kilonii do Gdyni. Niektóre źródła podają, że dotarł tam o własnych siłach. Tutaj okręt musiał zostać poddany nie tylko dalszemu remontowi, ale raczej poważnej przebudowie. Uszkodzona część dziobowa została usunięta, by w jej miejsce zamontować nową, dłuższą sekcję. Planowano bowiem wyposażyć okręt w 6 większych 380 mm dział w 3 wieżach. Jednak rozpoczęcie przebudowy opóźniało się. Priorytet miały już wtedy prace realizowane przy konstruowaniu i wyposażeniu okrętów podwodnych. Dlatego 1 lipca 1942 roku pancernik formalnie wycofano ze służby. Jego załoga zasiliła szeregi marynarzy służących na okrętach podwodnych Kriegsmarine. Na początku 1943 roku jednostkę wyremontowano w stopniu pozwalającym na przeprowadzenie jej planowanej rozbudowy i modernizacji. Jednak kategoryczny rozkaz Hitlera o ograniczeniu wszelkich działań ciężkich okrętów nawodnych Kriegsmarine, będący efektem porażki w bitwie konwojowej na Morzu Barentsa w końcu grudnia 1942 roku, spowodował przerwanie wszelkich prac na pancerniku. Rozpoczął się za to demontaż pozostałej artylerii okrętu, którą wykorzystano przy uzbrajaniu umocnień nabrzeżnych w Norwegii oraz Danii.
Od tego momentu Gneisenau rdzewiał sobie z godnością przy rumuńskim nabrzeżu gdyńskiego portu aż do końca wojny. 28 marca 1945 roku miasto Gdynia zostało oczyszczone z wojsk niemieckich. Wehrmacht bronił się jeszcze na Kępie Oksywskiej. W przededniu tych wydarzeń hitlerowcy przystąpili do gruntownego niszczenia urządzeń portu. Wysadzano nabrzeża, urządzenia przeładunkowe i instalacje. Ocalałe jeszcze okręty Kriegsmarine albo wychodziły na prędce w morze, albo zatapiano je w basenach portowych. Pancernik Gneisenau miał zostać osadzony w głównym wejściu do portu, tak by całkowicie je zablokować. Okazało się to jednak niemałym wyzwaniem. Poza tym, że Niemcy wysadzili zawory denne, musieli jeszcze poświęcić na zatopienie pancernika 4 torpedy i sporo materiałów wybuchowych. Tam też zastał go koniec wojny. Długie, znacznie dłuższe od przedwojennego wybrzeże Polski usiane było wrakami. W samym gdyńskim porcie na dnie znajdował się wrak osławionego Schleswig-Holsteina, wrak starego pancernika Zaringen i szereg innych jednostek. Blokujący wejście do portu pancernik Gneisenau był jedną z najpoważniejszych przeszkód na drodze do przywrócenia normalnego funkcjonowania portu. Co prawda utworzenie drugiego wejścia pozwoliło na zawinięcie do Gdyni już w 1945 roku ponad 500 statków, ale nie rozwiązywało w pełni problemu. Gneisenau tkwił tam przez prawie 6 lat, a jego wydobycie było warunkiem pełnego uruchomienia portu. Wielki wrak to jednak nie tylko przeszkoda, ale przede wszystkim kilkadziesiąt tysięcy ton wysokogatunkowej stali, jak również urządzeń i sprzętu, które można było odzyskać. Po wojnie ustalono, że wszystkie wraki niemieckich okrętów wojennych znajdujące się na wodach polskich, a było ich 140 o łącznej wyporności prawie 240 tysięcy ton, mają przejść na własność ZSRR. Sowieci mieli nadzieję, że przynajmniej część z nich uda im się wyremontować i wcielić w skład własnej floty. Dotyczyło to także Gneisenaua. Szybko jednak okazało się, że podniesienie z dna gigantycznego wraku nie będzie łatwą sprawą. Rosjanie wpadli więc na pomysł, aby rozerwać pancernik materiałami wybuchowymi. Do próby wysadzenia wraku doszło w czerwcu 1945 roku. Eksplozje nie dały jednak oczekiwanego efektu. Powiększyły tylko dodatkowo i tak duże już uszkodzenia Gneisenaua. Miało to poważny wpływ na prace, które będą podejmowane w przyszłości. Teraz bowiem było go jeszcze trudniej wyciągnąć niż wcześniej. Choć Rosjanie kilka razy przekładali termin podniesienia wraku pancernika, kolejnej próby już nie podjęli. W kwietniu 1947 roku powiadomili polskie władze, że ostatecznie z tego rezygnują. Do akcji przystąpili zatem Polacy, w pierwszej kolejności demontując wieże i nadbudówki okrętu. Wkrótce w wejściu do gdyńskiego portu tkwił już tylko sam kadłub Gneisenaua. Nie załatwiało to jednak sprawy. Rozbebeszony kadłub nadal ważył kilkadziesiąt tysięcy ton. Na pierwszy rzut oka podniesienie takiego ciężaru wydawało się niemożliwe, zwłaszcza kiedy poproszone o to przedsiębiorstwa ratownicze z innych krajów po kolei odmawiały realizacji takiej operacji, uznając ją nie tylko za niezwykle trudną, ale także zwyczajnie nieopłacalną. Nic zatem dziwnego, że wkrótce zaczęły się pojawiać pomysły pozostawienia wraku pancernika na miejscu w roli części nowego falochronu. Przeważyły jednak korzyści ekonomiczne. Zadanie podniesienia wraku Gneisenaua powierzono kapitanowi żeglugi wielkiej Witoldowi Pońcowi, szefowi Wydziału Ratowniczego Gdynia Ameryka Linie Żeglugowe, czyli przyszłego polskiego ratownictwa okrętowego. Pracę rozpoczęto 27 kwietnia 1950 roku. Wykonane wcześniej rozpoznanie wraku ujawniło, że jest on w fatalnym stanie. W prawej burcie okrętu znajdowała się dziura 5-metrowej średnicy, jeszcze bardziej jednak zniszczona była lewa burta rozpruta na dłuższej powierzchni. Spustoszone było także śródokręcie. Powyginane i połamane części konstrukcji pancernika utrudniały wejście do wnętrza, ale i tam nie spodziewano się zastać lepszej sytuacji. Dodatkowym problemem była możliwość natknięcia się podczas penetracji wraku na niewybuchy i niewypały lub miny pułapki. Ponadto Niemcy wypełnili kadłub betonem, żeby zwiększyć jego ciężar.
Sam okręt tej klasy w celu ograniczenia jego zatapialności podzielony był w pionie na grodzie wodoszczelne, w poziomie zaś na pokłady. Niemiecki pancernik miał aż 37 różnego rodzaju grodzi i 6 pokładów. Komunikacje pomiędzy pokładami zapewniały włazy, a pomiędzy grodziami wodoszczelne drzwi. W sumie dawało to istny labirynt złożony z kilkuset pomieszczeń. Do tego częściowo zniszczony i całkowicie zatopiony w ciemnej i mętnej wodzie. Poruszanie się po wraku w takich warunkach było zadaniem niezwykle niebezpiecznym. Nurkowie pracowali w ciężkich kombinezonach, tlen tłoczono im ręcznie pompami przez długie węże. Przy podnoszeniu Gneisenau'a niebezpieczne sytuacje zdarzały się wielokrotnie. Jedna z nich zakończyła się niestety tragedią. W czasie pracy śmierć poniósł nurek Józef Kaniewski. Ciężki właz przygniótł przewód powietrzny, odcinając mu dopływ tlenu. Nie udało się go niestety uratować. Jednak tylko wchodząc do wnętrza wraku możliwe było uszczelnienie wszystkich mniejszych lub większych wyrw w kadłubie, tak by następnie móc wypompować z niego wodę, przynajmniej do poziomu pozwalającego oderwać go od dna. Dziury łatano dostępnymi środkami, często używając do tego betonu. Niekiedy te same prace trzeba było wykonywać ponownie, kiedy okazywało się na przykład, że sztorm zniszczył część wykonanych wcześniej zabezpieczeń. Pomimo technicznych trudności z miesiąca na miesiąc wrak stawał się coraz bardziej szczelny. W tym samym czasie demontowano również grube płyty pancerza burtowego w celu dodatkowego odciążenia kadłuba. Kilka z nich wykorzystano później przy budowie katedry w Katowicach. Wreszcie 6 września 1951 roku o godzinie 4 rano 30 różnego rodzaju pomp rozpoczęło końcowe wypompowywanie wody z kadłuba. Po 6 dniach Gneisenau oderwał się od dna. Nie było to jednak koniec prac przy wraku. Samo przeholowanie pancernika było bowiem skomplikowaną operacją. Kadłub nadal był bardzo ciężki, ciągle przeciekał, co pewien czas zahaczało dno. Ostatecznie pancernik przeholowany został do Nabrzeża Śląskiego, gdzie kontynuowano jego demontaż. W czasie złomowania odzyskano dla przemysłu około 400 ton metali kolorowych, kilkadziesiąt tysięcy ton wysokiej jakości stali, 2 nadające się do remontu turbiny, tysiące kilometrów kabli i wiele innych urządzeń okrętowych, które komisyjnie rozdzielono zainteresowanym nimi przedsiębiorstwom i uczelniom. Jeden z dalmierzy artyleryjskich służył w kapitanacie w Nowym Porcie. Reflektor sygnalizacyjny trafił do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 2 motorówki, zdjęte z wraku pancernika Gneisenau, wykorzystywały przez wiele lat po wojnie Wojska Ochrony Pogranicza i Marynarka Wojenna. Łańcuch kotwiczny posłużył jako element dekoracyjny pomnika zdobywców wału pomorskiego w Szczecinku. Kotły olejowe zainstalowano w zakładach Gamrat w Jaśle, a wspomniane wcześniej turbiny w elektrowni w Bytowie, choć w różnych źródłach mówi się również o ich zezłomowaniu z uwagi na brak fachowców potrafiących je uruchomić. Część przetopionej stali wykorzystano przy budowie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Szereg mniejszych przedmiotów z wraku znalazł się w prywatnych kolekcjach. Najważniejsze chyba jednak było poczucie dumy, nie tylko z odblokowania głównego wejścia do portu w Gdyni, ale także, jak żartowali nurkowie, z zawieszenia biało-czerwonej bandery na pierwszym polskim pancerniku. Podniesienie wraku Gneisenau'a z dna, poza wymiernymi korzyściami dla gospodarki odbudowującego się kraju, przede wszystkim przyniosło rozgłos Polakom. Nasi specjaliści dostali wkrótce propozycję wydobywania wraków w Albanii, Indiach, Pakistanie, Egipcie, Izraelu i Norwegii. Akcja podnoszenia Gneisenau'a z dna okazała się największym tego rodzaju przedsięwzięciem w historii polskiego ratownictwa okrętowego. Trwała 350 dni, w trakcie których zespół nurków spędził pod wodą przeszło 25 000 godzin. Warto więc na koniec wymienić choć kilku bohaterów tego wydarzenia. Operacją dowodził, uznawany za jednego z twórców naszego ratownictwa okrętowego, wspomniany już wcześniej kapitan żeglugi wielkiej Witold Poins. Przedwojenny absolwent Wydziału Nawigacyjnego Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, uczestnik kampanii wrześniowej Więzienioflagów. Poza nim w akcji wzięło udział ponad 100 osób, na czele z kilkunastoosobową grupą najbardziej doświadczonych nurków. Wśród nich byli m.in. Bronisław Sadowy, Stanisław Niklas, Józef Jońca, Władysław Schroeder, Władysław Sołtyśkiewicz,
Edmund Wiśniewski, Alfons Konkel, Mieczysław Firlej i Zygmunt Żurawski. Ich bazą był statek Smok, dowodzony przez Franciszka Stefanowskiego. Ostatnia część pancernika, leżąca jeszcze na dnie wejścia do gdyńskiego portu, została usunięta w latach 90. XX wieku.